Witajcie serdecznie w kolejnym moim filmie pogadankowym. Dzisiaj przychodzę do Was zresztą z obiecanym z zeszłego filmu tematem o wełnach. No i opowiem Wam, jakie wyróżniamy wełny, po co są, dlaczego zacząć od jakiejś wełny, od której nie zaczynać i dlaczego. Także zaczynamy. Przygotowałam sobie tutaj wełnę zgrzebną i wełnę czesankową. Wełny jeszcze dzielimy pod względem grubości, ale to za chwilę. Wełna zgrzebna charakteryzuje się tym, że ma włókna skierowane w różne strony. Jest już jakby na starcie skołtuniona, co bardzo ułatwia pracę i polecam ją bardzo dla początkujących, ponieważ przez to, że właśnie jest skołtuniona na starcie, pomaga to w tym, że te haczyki, które są na igle, bardzo łatwo zahaczają o tą wełnę, która jest właśnie skołtuniona. Utrudniona jest to przy wełnie tej czesankowej, ponieważ ona różni się tym od zgrzebnej, że te włókna są ukierunkowane tylko w jedną stronę, a w zasadzie jest to ta sama wełna, bo wełna czesankowa przed tym, jak się wyczesza na takich specjalnych szczotach i wyprostuje, to wygląda w zasadzie tak jak ta zgrzebna tutaj, inaczej też w błamie. Można się spotkać z taką terminologią. Jest w błamie albo zgrzebna. I teraz tak, wełny też dzielimy pod względem grubości. I teraz tak, nazywamy tą grubość mikronami. Jak na przykład będziecie zaglądali na strony internetowe, tam sklepy z wełnami, no to macie MC, takie oznaczenie i to wtedy oznacza mikronaż. To jest wtedy grubość wełny i ta wełna nowozelandzka ma grubość około 27 mikronów i jest to gruba wełna. Ta czesankowa ma 18,5 i jest bardzo mięciutka i polecam ją w zasadzie wszystkim tym, którzy chcą na przykład robić jakieś psy z długą sierścią. To jest wtedy super i to się nadaje głównie na sierść, ale mało nadaje się jako taka podstawa figurki i tworzenie bryły. Tutaj mam wełnę czesankową z Merynosa polskiego o mikronażu około 27,6, czyli to jest w zasadzie to samo prawie co ta nowozelandzka. Ale zobaczcie, jak już na starcie widać, czym to się różni, że ona jest taka giętka, ta cienka. Jak ją biorę do ręki, to się w zasadzie, to załamuje, a ta sztywno stoi. I jak kupicie sobie taką wełnę, włóczkę w zasadzie, bo te wełny czesankowe są przerabiane właśnie na włóczki, no to ona bardzo gryzie i się nie nadaje na jakieś swetry, czapki i tak dalej. No chyba, że jesteście odporni na takie właśnie gryzienie. Najczęściej się kupuje z wełny Merino Extra Fine. Ona jest jeszcze specjalnie poddana obróbce, żeby była jeszcze bardziej miękka. Ale to jest już w zasadzie taki puszek, jest bardzo mięciutka, jest bardzo delikatna. I no, nie polecam tej miękkiej 18,5 mikrona. W zasadzie jeszcze są cieńsze, jeszcze są 16, widziałam, także nie polecam ich na tworzenie brył, bo zajedziecie się po prostu. Ja na początku, jak nie widziałam, nie znałam się na wełnach, to sobie wzięłam taką i robiłam figurki. Matko jedyna, to była druga przez mękę i przepis na sepułku po prostu, bo nie dość, że to jest, te włókna są bardzo cienkie, no to ten proces tego ubijania jest bardzo długi. Wam się wydaje, że to już jest koniec, ale wy ściskacie tą bryłę, a ona nadal się ugina i to po prostu nie ma końca. Ona jest jakby taka napowietrzona. Dlatego zaczynajcie od takiej zgrzebnej, a najlepiej albo jeszcze ewentualnie z tej, bo przez to, że one są grube, te włókna, to się lepiej zahaczają te haczyki, ale wtedy dzięki temu też, że tu macie już skołtunioną na wstępie, to nie musicie się bawić w takie coś, jak teraz robię. A jeżeli macie tą czesankową, no to musicie się bawić w to, żeby właśnie te wszystkie włókna pokołtunić. Wtedy Wam będzie lepiej się flicowało. Więc też zyskujecie na czasie, kupując sobie taką zgrzebną.
Jeden minus tej zgrzewnej jest taki, że oczywiście nie uzyskacie długiej sierści, bo te włókienka są krótkie stosunkowo. Także dla jakichś krótkowłosych, gładkowłosych, no i jak wyciągniecie, no to wtedy one są takie właśnie też pogięte. To nie jest taki prosty włosek w przypadku właśnie tej wełny. Dobra, no to i to by było na tyle, jeśli chodzi o wełnę czesankową. Jeżeli coś pominęłam, no to mi przypomnijcie. A teraz opowiem Wam jeszcze o paru rzeczach w zasadzie. Co kupiłam sobie? Stwierdziłam, że bardzo potrzebne mi są dwie szczotki. A dlaczego? Ponieważ jedną przeznaczę sobie na figurki, które są jasne, czyli białe, kremowe i ten deseń, czyli bardzo, bardzo jasne figurki, albo części figurek. Czyli na przykład jak filcuję sobie czarno-białego psa, no to ta biała część będzie filcowana na przykład na tej, czyli tutaj w przypadku akurat tej, a ta ciemniejsza na tej. A dlaczego? Żeby mieć te kłaki, które się wbijają w szczotę i ten materiał, to i tak czy siak, mimo tego, że ten materiał nakładam, to te włosy i tak tu przechodzą do środka. Więc żebym nie musiała po prostu potem się tego wyczesywać, a i tak w 100% tego się nigdy nie wyciągnie, więc wiedziałam, że będę miała dwie szczotki. No to by było na tyle, jeśli chodzi o temat szczotek. A kolejna sprawa to, że zaczynam kolejną figurkę. A kolejna figurka to będzie kot i do tego czarny. Tutaj mam podstawę głowy, już sobie trochę zrobiłam. Wzięłam sobie taką czekoladową wełnę. Może coś tutaj zobaczycie, a może i nie. Ale dlaczego wzięłam sobie czekoladową? Ponieważ ten kot jest czarny, ale ma takie, wiecie, jak miejsca takie wyblaknięte, one się robią takie czekoladowe. No i on ma takie też te miejsca, na całe szczęście. A dlaczego kolor czarny i w ogóle te ciemne kolory są tak trudne? Ponieważ ja nie widzę tych załamań. A jeszcze totalną masakrą jest tworzenie figurki ciemnej po ciemku w sztucznym świetle. No to życzę powodzenia wszystkim. I naprawdę bardzo się cieszę, że te wszystkie zamówienia kotów i tych wszystkich czarnych figurek przyszło mi robić, jak już mamy więcej dnia niż nocy, bo naprawdę bardzo ciężko się robi, a kot jest jedną z chyba z trudniejszych figurek, więc trzymajcie za mnie kciuki, bo już bardzo dawno nie robiłam kotów. Jakieś 2 lata temu robiłam portret kota, a cała figurka była, powiem Wam już, nawet nie pamiętam, ze 2-3 lata temu. Także tutaj sobie tworzę tą podstawę głowy. Tutaj mam oczy. Tu jest taką charakterystyczną plamką ten kot będzie. Na razie to są takie testowe oczy i będę je wsadzać teraz, jak będę robić. I już jakby zrobię już 3/4 tej głowy, to chyba wymienię je i wsadzę sobie te, co powinny być. A dlaczego? Ponieważ już nie raz zrobiłam tak, że wiecie, już ostatnie szlify robię sobie tutaj powiekę oka i nagle biorę sobie igłę i chcę poprawić sobie powiekę i przejechałam sobie igłą po tym oku i zrobiłam rychę. No a ja jak już coś zobaczę, mimo tego, że na przykład ta rycha mogłaby być mało widoczna, bo prawie wcale, ale ja wiem, że ona tam jest i to już mi nie da żyć po prostu dalej. I musiałam wymienić niejednokrotnie takie oko, a jeżeli to są oczy, które są zrobione własnoręcznie, wiecie, nie ma drugich takich samych. Ja nawet nie skopiuję, bo oczywiście to jest farba mieszana, w zasadzie na żywo, na gorąco i za chwilę już inne pociągnięcia, inny tam miligram farby dodanej daje inny odcień i ja już to widzę i to już mi nie pozwoli, żebym mogła to oko wymienić na inne. Dlatego muszę sobie zrobić potem drugą parę taką samą. I znowu mieszać te farby i tak dalej. Także no, roboty jest to niemiara. Ja już sobie zrobiłam parę tych oczek na wszelki wypadek, jakbym sobie coś tam dziabnęła. No, a tutaj mam właśnie przygotowaną tą podstawę i sobie robię. No, a przy okazji zacznę sobie ją robić, muszę sobie ją pogrubić. I opowiem Wam historię, jaką
no jaki byłam świadkiem zdarzenia jakiego. Wyszłam sobie na spacer z psem. To było jakieś 2 tygodnie temu. Idę sobie koło krzaków. No i w tych krzakach było pełno wróbli. I tam był taki jeden wielki harmider. A dlaczego one tam były? Bo u stóp tych krzaków były rozsypane jakieś, wiecie, chleby, jak to ludzie wyrzucają i tak dalej. A przy okazji, jak nie zapomnę, to też opowiem wam inną historię a propos dokarmiania ptaków, która mi się kiedyś zdarzyła. No ale wracając do tamtego krzaka. No to w tym krzaku było pełno wróbli. No i na takiej pobocznej gałązce, takiej najbardziej wysuniętej z tego krzaka, stał taki jeden wróbel. I strasznie się wydzierał. Ja myślałam, że to jest jakiś, wiecie, okres godowy, no to one tam się stroszą do samiczek i tak dalej, że tam jest jakiś taniec godowy. No i dobra, no i przeszłam obok. On tak jeszcze tymi skrzydełkami tak trzepotał na bok, ale strasznie się darł. No i idę dalej, ale słyszę nagle, tak jakby ktoś rzucił jakby, nie wiem, taki odgłos był, jakby ktoś rzucił jabłkiem, śliwką, takie wiesz, coś takiego, wiecie, niedużego. Obracam się, ja się patrzę, a pod tym krzakiem pustułka siedzi. No i te ptaki na jeszcze większy harmider się drą. No i dam krok do przodu, no i wiecie, jak to jest. Człowiek chce w pierwszym odruchu ratować tego ptaka, bo ta pustułka miała wróbla, właśnie złapała wróbla, który był tam gdzieś tam był w pobliżu. No i co? No i człowiek w takim jednym odruchu idzie, jakby chciałam w zasadzie, no nie wiem co ja chciałam, bo to w pierwszym właśnie odruchu chce się uratować tego ptaka, ale potem siedzisz i się zastanawiasz, no przecież po co to robić, jak ta pustułka też musi się z czymś odżywiać. No i to jak w filmach przyrodniczych, wiecie, oglądacie i nie wiadomo kogo wam bardziej żal, czy pustułki, czy tego wróbla. No ale to nie wiem, to trwało może z 10 sekund, kiedy ta pustułka, jak mnie zobaczyła, że się odwróciłam, no to odleciała z tym biednym, piszczącym wróblem. No i co? No i nie było wróbla. A ten wróbel, który wtedy tak zwrócił na niego uwagę, wychodziło na to, że on wcale nie darł się, bo tańczył w tym tańcu godowym, tylko po prostu odstraszał tam, krzyczał tam, żeby uciekali, no bo to był jakiś strażnik ichniejszy i no wiecie, przestrzegał przed zagrożeniem. No i niestety tak przestrzegał, że jedni go lali, no i ci co go lali, to niestety przypłacili życiem. No jeden z nich. Także taki jest żywot tych wróbli naszych, a ja w ogóle takie poczyniłam obserwację, że u nas się właśnie gdzieś lęgną pustułki, są tutaj gniazda gdzieś na dachach, ale że coraz mniej jest gołębi, bo chyba kawki je po prostu wywalają z gniazd, no i wyparły je. Po prostu mam więcej kawek niż tych gołębi. No a propos jeszcze opowieści o dokarmianiu, to kiedyś sobie też idę z psem i taka starsza kobieta wyciąga z worka parówki. Dobrze słyszycie, parówki wyciągnęła. No i sypie gołębiom. A ja do niej mówię, proszę panią, ale co pani robi? Czemu pani gołębie parówkami karmi? A ona, no widzi pani. I tak rzuca te parówki przede mną do gołębia, a gołąb je. Widzi pani? Je. No i mnie po prostu zatkało, no. No je gołąb, no to teraz, no to trzeba dawać, no jak je, no wiecie. Wiecie, rozumiecie. No nie przegadacie, możecie sobie tłumaczyć. Gołąb je mięso i ona będzie karmić, no. Starsi ludzie są po prostu niereformowalni. No, na nich po prostu nie ma sposobu. Jak sobie coś ubzdurają, to już końca tego nie ma i oni widzą, że po prostu gołąb je, a czy on tam zdechnie od tej parówki później, czy od tego chleba, to tam
palicho. U nas właśnie na osiedlu już przy stawie są ogłoszenia, żeby właśnie nie dokarmiać łabędzi chlebem, bo co roku były małe i co roku padały, bo wszyscy z uporem maniaka dokarmiali je chlebem. No. A one rozwalały im układ pokarmowy cały. No ale co? Je to jej. Taka przyjdzie taka pani starsza. Będzie rzucać parówki i tak dalej i się po prostu nie przegada tych osób kompletnie. No i dobra, mamy tyle. Mi się zdaje, że jeszcze trochę, bo to musi być grube. Gdzie ja dałam w ogóle tę moją wełnę czesanką? O, zgrzebną. A tutaj. Dobra, to jeszcze trochę, bo tu grubość musi być duża. I wracając jeszcze do tego kota, to powiem wam, że koty to są tak trudne. Naprawdę boję się tego przedsięwzięcia, bo one mają tak trójwymiarową twarz, pysk w zasadzie, że i to jeszcze będzie czarne, więc ja muszę każde załamanie zaobserwować. To nie jest wcale proste. Dobra, to ja chyba uciekam dalej filcować. Jak mi coś wpadnie do głowy, to może wam dogram, a jak nie, a raczej chyba się to nie zanosi na to, no to skończę na tym etapie. I potem zobaczycie, na jakim etapie jest ten kot. Piszcie mi w komentarzach, jaką tematyką byście byli zainteresowani, o czym wam jeszcze tutaj opowiedzieć. Może mieliście też swoje spotkania z ludźmi dokarmiającymi zwierzęta. No to jest naprawdę hit. No ta kobieta z tą parówkami to mnie rozwaliła na łopatki. No je parówki, proszę panią. No ja to je. Nie zginą na oczach jej. No to przecież można dawać. A co tam? Dobra, już chyba nic tutaj nie wymyślę. Życzę wam miłego dnia. A każdy, kto obejrzał ten filmik do końca, proszę napisać filcowanie na ekranie. No i zobaczymy, ile osób ogląda moje filmy do końca. Także życzę wam jeszcze raz miłego dnia. Uciekam filcować dalej. Pa!